Witajcie kochani, jak możecie zobaczyć, Singapur zaraz po deszczu, wszystko się świeci. My idziemy się najeść do centrum handlowego. Korzystając z okazji takiego spacerku, postanowiłam, że opowiem Wam trochę o plusach pracy w Emirates. O plusach pracy cabin crew. I pierwszym takim plusem, który sobie przygotowałam i jest to na pewno bardzo istotny, jest bilet pracowniczy, zniżki na loty. I taki bilet pracowniczy, takie zniżki możecie brać dla siebie na podróże, albo też możecie kupować loty dla Waszej rodziny. Że nie będę za dużo opowiadała na temat zasad, ale jest to jednocześnie plus i jednocześnie trochę minus. Bo w momencie, kiedy latacie swoimi liniami lotniczymi jako rowerzysta, w momencie jak latacie swoimi liniami lotniczymi jako pasażerowie i nie daj Boże coś się wydarzy, to nie jesteście uprawnieni do żadnych roszczeń. Nie możecie złożyć reklamacji, nie możecie złożyć zażalenia. No bo kto by składał zażalenie na własnego pracodawcę, prawda? I my też mieliśmy taką sytuację. Uważamy, że to było szczere nieporozumienie. No ale jednak sporo nam planów zepsuło, gdzie nie mogliśmy dostać się na lot, bo był przelot przez Australię, a ja nie miałam wizy. Z tym, że gdzieś tam kontaktowaliśmy się z lotniskiem w Sydney i powiedzieli nam, że mogę. Linie lotnicze uznały, że nie mogę, no i sporo straciliśmy, ale że tak powiem, no nie możemy się żalić na jakby własnego pracodawcę, więc nie mogliśmy z tego tytułu nawet próbować wyciągać żadnych konsekwencji. Drugim takim plusem jest bardzo dużo podróży, za które Ci płacą. Jest to dość oczywiste, ponieważ jest to jeden z głównych celów, dla których ludzie w ogóle startują do Emirates. Kolejnym plusem jest to, że nie martwisz się wynajmem ani rachunkami. I tak generalnie to jest to bardzo duży plus. Jest tak, że Emirates opłaca Wam mieszkanie i rachunki i jest to wszystko zawarte w tak zwanym allowance, leave out allowance, które generalnie jest jakby połączone z Waszą pensją, tylko że Wy tych pieniędzy nie widzicie, bo one są konsumowane od razu przez firmę na jakby zapewnienie Wam mieszkania. Ale w momencie, jeśli spełnicie konkretne kryteria, to są naprawdę konkretne kryteria, bo musicie albo mieć męża w Dubaju, albo rodzinę w Dubaju, albo zakupić się nieruchomość w Dubaju. Wiem, że teraz przez COVID jeszcze trochę zaostrzyli te zasady leave-outu. To wówczas dostajecie te allowance na Wasze konto i możecie sobie wydać na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie jest to oczywiście, mówisz masz, trzeba zaaplikować, trzeba dostać potwierdzenie, trzeba spełnić poszczególne kryteria, ale jest też taka możliwość. Numer 4. Masz znajomych z różnych stron świata i generalnie mieszkasz tak naprawdę w jednym wielkim miksie kulturowym. Twoi współlokatorzy są z innych krajów, Twoi koledzy z pracy są z innych krajów, Twoi sąsiedzi są z innych krajów i gdzieś tam Twoi klienci są z różnych krajów i uczysz się takiej wyrozumiałości kulturowej, nabywasz wiedzę, poszerzasz swoje perspektywy. Jest to naprawdę niesamowite i sama mam teraz już znajomych w kilku częściach świata, których uwielbiam i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, która mnie spotkała. 5. to spanie w samej najlepszej jakości hotelach i Emirates generalnie nie wrzuci Was do jakiegoś beznadziejnego hotelu. To będzie dobrej jakości hotel i to jest mur beton, tak że możecie się wysypiać do woli. I kolejnym plusem, no to są zakupy dookoła świata, kochani. Awokado z Australii, mięso z południowej Afryki, co jeszcze? Olejek argonowy z Maroko i to wszystko, owoce z Indii. I to wszystko jest tak naprawdę możliwe i
I to się dzieje i to tak wygląda życie cabin crew, tak wyglądają zakupy spożywcze, że z różnych stron świata przynosi się różne rzeczy i najlepsze jest to, że czasem trudno jest na locie znaleźć kogoś, kto by chciał pójść coś zwiedzić, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto chce iść na zakupy. Także to jest kolejny bardzo, bardzo duży plus. Myślę, że jest to taką rolą prestiżu, że możesz sobie polecieć do innego kraju na zakupy, a tu robisz to tak czy tak przy okazji pracy. No i 7. Jak dobrze zarządzasz swoimi funduszami, jeśli żyjesz na dość takim skromnym poziomie, może jeśli nie żyjesz na zbyt wysokim poziomie, jeśli żyjesz na takim normalnym poziomie, ale wiecie, takim normalnym, ja tu nie mówię jak torebki Gucci'ego i wszystko i zakupy co drugi dzień, tylko mówię o takim racjonalnym życiu, jakbyśmy żyli z taką polską pensją, taką średnią krajową, to generalnie jesteście w stanie oszczędzić naprawdę bardzo dobre pieniądze i jest multum cabin crew, które decydują się na pracę poza jakby podróżami. Ich celem jest to, że oszczędzają jak najwięcej się da i w swoim kraju potem inwestują te pieniądze i zapewniają sobie przyzwoity byt. I nie mówię tu w Polsce też znam osoby, które inwestowały w mieszkania. ATM? W Polsce też znam osoby, które inwestowały w mieszkania, ale generalnie nie tylko. Otwierają biznesy i potem spędzają te pieniądze na podróżowanie. Wiecie, różne rzeczy, biorą sobie ten czas na skromne życie z podróżowaniem i oszczędzają tak dużo jak tylko mogą, a potem wydają to na jakieś tam potrzeby. No i ostatnia 8, zdecydowanie bardzo solidny powód, to taki, że cały czas czujesz się jakbyś była na wakacjach. Jej to jest tak, że lata się tak naprawdę do 2-3 państw w tygodniu i czasami to są wiadomo turnaroundy, czasami layovery. Nigdy nie wiadomo, co ci się przydarzy, żyjesz z miesiąca na miesiąc, ale generalnie cały czas się przemieszczasz. A dodatkowo jeszcze mieszkasz w takim miejscu jak Dubaj, więc daje to bardzo dużo rozrywki i można naprawdę poczuć się, jakby się było na takich wiecznych wakacjach. Jest się zmęczonym, ale zdecydowanie można poczuć, że jest się na wakacjach przez sam fakt podróżowania i tych kilku dni w domu i znowu podróżowania. To są takie ciągłe wakacje tak naprawdę. Ok, my idziemy do miejsca, w którym będziemy jeść obiad, także ja już się będę z Wami żegnać. Wy dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie, jakie dla Was jeszcze plusy przynosi taka praca stewardessy. No i pamiętajcie, że algorytmy Facebooka pozwolą mi być zauważoną, jeśli będziecie reagować, czyli lajki, komentarze, subskrypcje to są rzeczy, które tylko i wyłącznie pozwolą mi urosnąć, także jeśli możecie, to klikajcie, jeśli Wam się podobało, to klikajcie i życzę Wam pięknego dnia i buziaki, pa pa!